Jak co roku 1 maja Okręt Muzeum ORP Błyskawica rozpoczyna sezon wystawienniczy. Z tej okazji Muzeum Marynarki Wojennej organizuje uroczystość przy okręcie, w której biorą udział Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej w historycznych mundurach z czasów powstania listopadowego 1830 roku oraz Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. To dla ducha, dla ciała kuchnia polowa z wojskową grochówką. Zapraszam na krótką relację. Podchorążych zaproszono na 15 minut na pokład okrętu. Przybyła również Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Za mną! Marsz! Lewo zwrot! Kompania chodzi! Proszę Państwa, 8 uderzeń w dzwon okrętowy, 4 szklanki albo 8 szklanek. Ciągle trwa spór o biegłych w kwestiach ceremoniału, czy jedno uderzenie to jest 1 szklanka, czy pół szklanki, ale nieważne. To jest charakterystyczne dla okrętów wojennych, wszystkich tak naprawdę. Odmierzanie czasu właśnie poprzez dźwięk dzwonu okrętowego, a skoro 8 tych uderzeń było, to znaczy, że minęło południe. Zaprosiliśmy Państwa właśnie na tę godzinę, tutaj na Nabrzeże Pomorskie, u burty Okrętu Reprezentacyjnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP Błyskawica. Okrętu, który samym sobą zaświadcza o historii, o dokonaniach naszych marynarzy, jest zabytkiem techniki, zabytkiem naszej historii, ikoną Gdyni, ikoną morskiej Polski. Miło nam, że tak licznie przybyliście Państwo na to nasze spotkanie. Pogoda pomogła, nie kryję, bo w takim pięknym, słonecznym otoczeniu przyjemnie jest świętować święto pracy, bo to 1 maja dzisiaj. W związku z tym no nie pracujemy, choć niektórzy, owszem tak, niektórzy służą. Dzisiaj Muzeum Marynarki Wojennej łącznie z dowództwem ORP Błyskawica zaplanowało takie symboliczne uhonorowanie początku tej tradycyjnej, wielodniowej majówki. Jestem tutaj gościem. Gospodarzem jest komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca tego okrętu. Proszę o oklaski. Proszę Państwa, komandor Ogórek jest oficerem liniowym, oficerem morskim, ale bardzo dba o historię, jest bardzo przywiązany do tej historii, kultywuje sprawy historii naszej marynarki wojennej. I mimo że okręt pływa rzadko, bo czasami jednak pływa,
to czuje się tutaj jako pełnoprawny oficer liniowy, a takim był przez dziesięciolecia swojej służby w marynarce wojennej. Ostatnio dowodził ORP Wodnikiem, takim okrętem szkolnym. Pływał z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej. Grupa podchorążych, notabene w takich nietypowych dla marynarzy mundurach, prezentuje się Państwu. To jest również element tradycji nawiązujący do powstania listopadowego, do szkoły podchorąży, którzy w 1830 roku rozpoczęli powstanie, które do historii przeszło pod nazwą Powstania Listopadowego. Myślę, że podchorążym należą się również oklaski. Proszę Państwa, to przyszłość na tej marynarki wojennej, to przyszli oficerowie naszej floty, dla których już w tej chwili w Gdyni budują się nowe okręty. Nie tylko zresztą w Gdyni, bo i w Gdańsku. Dzień dobry Państwu. Niezmiernie przede wszystkim chciałbym podziękować dyrektorowi za taką laurkę, jaką mi wystawił. Nie czuję się aż tak dowartościowany jak teraz. No, masakra. Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi powitać przy burcie ORP Błyskawica, tego najstarszego historycznego, zachowanego dla potomności okrętu polskiej marynarki wojennej. Zaznaczę, cały czas będącego w służbie. Od 1937 roku nic się nie zmieniło, to jest kolejny sezon. Sezon wystawienniczy to jest w ogóle 49. W przyszłym roku będziemy piękną, okrągłą 50. rocznicę prezentowania błyskawicy dla ludzi, dla społeczeństwa obchodzić tutaj. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będą Państwo mieli, ci, którzy jeszcze nie mieli tej okazji, dotknąć tego pokładu, dotknąć pewnego wyposażenia, które na tym pokładzie się znajduje. Proszę pamiętać, że bez względu na to, czy to jest współczesna, nowoczesna armata, czy ta, która tu jest na pokładzie, one strzelają tak samo i mniej więcej w środku wyglądają w dalszym ciągu tak samo. To jest kawał historii polskiej marynarki wojennej, którą będą Państwo mogli tutaj dotknąć, zobaczyć, przeczytać trochę informacji na ten temat, a jeżeli kogoś ta historia pociągnie, zapraszamy w mury Akademii Marynarki Wojennej. Dziękuję. Za chwilę usłyszycie Państwo koncert w wykonaniu Orkiestry Marynarki Wojennej. Oprócz tego będzie musztra paradna w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. O podchorążych już mówiłem, to jest grupa z Akademii Marynarki Wojennej. Oprócz tego są wśród nas rekonstruktorzy, widzicie Państwo, tam kilka osób w marynarskich mundurach. To jest grupa rekonstrukcji historycznej Obrona Wybrzeża 1939. Oni są w mundurach nieco różniących się od współczesnych, ale tak naprawdę od razu widać, że marynarze, że ludzie morza i tak naprawdę świadkowie historii w jakimś sensie. Orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Proszę o oklaski dla dowódcy orkiestry, kapelmistrza, no i dla naszych muzyków.
Własnym bardzo serdecznie, chorąży Paweł Śmiszek. Będę Państwa ulubionym współprowadzącym dzisiejszą błyskawiczną majówkę. Cieszę się bardzo, że jest Państwa tak liczna grupa dzisiaj tutaj podczas dzisiejszej imprezy. Witam zarówno naszych stałych bywalców, naszych stałych fanów, witam tych, którzy dzisiaj dołączą do grona fanów Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i oczywiście witam wszystkich turystów, którzy przybyli do naszego pięknego miasta Gdyni. A informacja właśnie bardziej dla tych stałych bywalców naszej błyskawicznej majówki. Dzisiaj pojawi się na naszym koncercie sporo nowości, a w zasadzie same nowości, a już teraz mamy dla Państwa kolejny utwór. Będzie to utwór autorstwa Piotra Flisa, For Rudnik, dyryguje komandor Grzegorz Rudnik i tytuł utworu i nazwisko dyrygenta wcale nie są przypadkowe. Przed Państwem Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej w utworze For Rudnik. Wielkie brawa! Michał Berend. Oddaję komendę, panie podchorąży. Kompania, patrz! W prawo, zwrot! Za to! Marsz!
Polska pieśń patriotyczna warszawianka, utwór skomponowany przez Karola Kurpińskiego, zakończyła część oficjalną uroczystości. Na pokładzie trwał jeszcze koncert orkiestry, a w międzyczasie odbyła się musztra paradna kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, którą pokażę w oddzielnym wideo.